Witajcie kochani w ulubieńcach. Jak zauważyłyście, dawno nie było ulubieńców na moim kanale. Ostatni, jeżeli się nie mylę, ulubieniec miesiąca był w grudniu zeszłego roku, także bardzo, bardzo dawno temu. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Najpierw zaczniemy od pielęgnacji. Pierwszy jakby kosmetyk z pielęgnacji jest to żel pod prysznic z Nivei, z perełkami oleju o zapachu lilii wodnej. Jak możecie zobaczyć, faktycznie są tutaj takie małe perełki właśnie oleju, sprawia, że skóra po umyciu staje się bardzo miękka. Niestety po prysznicu nadal skóra potrzebuje balsamu, lecz pięknie pachnie, starcza nam bardzo długo. Ja już to opakowanie mam 2 miesiące, jak widzicie zużycie jest dopiero tak kawałek za połowę. Jest tutaj 250 ml, jak możecie zobaczyć. Cena była około chyba 7 zł, jeżeli pamiętam, w Rossmanie. 2 miesiące temu była promocja na nie, także serdecznie polecam, nawet ze względu na sam zapach. Kosmetykiem z pielęgnacji jest to krem BB jak to woli z Garniera. Słyszałam bardzo różne opinie na ten temat, że nic nie robi, wręcz pogarsza cerę. Na szczęście ja nie mam takiego problemu. Jest tutaj 50 ml za cenę na promocji za 15 zł w Rossmanie. Jest to niby upiększający krem BB w kremie 5 w 1 do cery jasnej. Ten krem nie robi nic złego z moją cerą. Wręcz jak nakładam go pod podkład, skóra staje się bardzo nawilżona, naprawdę na bardzo długo. Z podkładem nic się nie dzieje, jak nakładam właśnie ten krem pod niego. Sądzę, ile ludzi jest na ziemi, tyle będzie na pewno opinii na temat tego kremu. Ja go serdecznie polecam, szczególnie polować na niego na promocjach, bo za cenę 20 zł raczej się nie opłaca. Że jego krycie nie jest rewelacyjne jak na krem BB. Myślę, że Garnier chciał dopasować się do kremów BB tych azjatyckich. No niestety troszeczkę nie wyszło, lecz jako krem taki nawilżający pod podkład bardzo dobrze się sprawdza. Także serdecznie polecam, przynajmniej ze względu na te nawilżenie pod podkład. Ostatnim produktem z pielęgnacji jest to pomadka ochronna z Nivea. Ja mam akurat oliwkę i cytrynę w takim zielonym opakowaniu, jak również sama pomadka jest zielona, natomiast na ustach staje się przezroczysta. Co do samego zapachu, bardzo, ale to bardzo przypadł mi do gustu. Lubię właśnie zapach cytryn z oliwkami. My tutaj mamy akurat 4,8 grama za cenę chyba 8 zł, jeżeli się nie mylę, bo już ją kupowałam dość dawno. Termin otwarcia jest to 12 miesięcy, także bardzo serdecznie polecam tą pomadkę. Teraz przejdźmy do lakieru do paznokci. Ja mam akurat tutaj z Seventeen, Carnival by Seventeen. Jest to 10 ml w odcieniu Beige Nude 012. Jest to bardzo naturalny kolor na paznokciach, właśnie typowy nudziak. Takiego szukałam. I co jest zdecydowanym plusem tego lakieru? Jest bez drobinek. Kosztował 2 funty, czyli na polskie to będzie około 10 zł. Teraz przejdźmy do kolorówki, bo kolorówki jest znacznie więcej w tym miesiącu w moich ulubieńcach. Pierwszym na pewno będzie to podkład, który dla Was testowałam. Revlon Photo Ready Eyebrush Effect. Ja mam w odcieniu 02 Vanilla. I jeżeli chcecie zobaczyć dokładną recenzję tego podkładu, jak i test na żywo, serdecznie zapraszam. Gdzieś tutaj będzie na pewno link w kartach do tego filmiku. Co do samego podkładu, bardzo ładnie mi się sprawdza. Dzisiaj mam go również nałożony na twarz. Bardzo ładnie odbija światło, zakrywa niedoskonałości.
jak i wygładza tą skórę. Tak jak możecie również zobaczyć, bardzo ładnie jest rozświetlona centralna część twarzy. Za 30 ml musimy zapłacić 70 zł. Niestety jest to dość wysoka cena, lecz również polecam polować na kolejnym produktem, tym razem do ust, również z kolorówki. Jest to matowa pomadka z Bourjois Rouge Edition Velvet. Ja mam w odcieniu 08 Grand Cru i również dzisiaj ją mam na ustach. Jest to naprawdę bardzo dobra matowa pomadka. Dosłownie wrzyna się w usta. Ciężko ją nawet domyć po tych 10-12 godzinach. Naprawdę tyle się trzyma. Poprawiam w ciągu dnia. Jedynie jak jem gdzieś, to mimowolnie w ciągu dnia na wewnętrznej części ust po prostu się troszeczkę zjada. Mam również ją w jeszcze troszeczkę jaśniejszym kolorze. Na pojemność 6,7 ml musimy zapłacić 45 zł. Także jest to naprawdę dość wysoka cena, ale za taką jakość jestem w stanie zapłacić każdą cenę. Także również polecam. Kolejnym kosmetykiem, którym również mam dzisiaj który również mam dzisiaj na sobie, jest to róż do polików. Róż do polików z firmy Natural Collection. Ja mam w odcieniu Sweet Cheeks. Bardzo ładnie się blenduje. Nie pozostawia smug. Niestety ta firma jest dostępna chyba jedynie tylko w Boocie w Anglii, ale za cenę, jeżeli się nie mylę, 3 funtów naprawdę się opłaca, szczególnie, że pięknie wygląda na polikach. Teraz przejdźmy do oczu. Mam Wam do pokazania cień wypiekany z Kobo. Jest to Kobo Professional Luminous Baked Color. Mam w odcieniu 311 Apricot Glow. Już nieraz Wam pokazywałam w różnych filmikach właśnie, jak go nakładam. Zaraz zrobię Wam swatcha. Naprawdę pięknie się mieni. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale na powiece, szczególnie wieczorową porą, bardzo pięknie się mieni wśród różnych właśnie świateł w różnych pomieszczeniach, także naprawdę pięknie się prezentuje na powiece. Teraz Wam pokażę kolejny przedmiot. Jest to kredka do oczu z Rimmela. U góry ma tutaj taką gąbeczkę do rozcierania, jak widzicie, a natomiast na górze jest po prostu wykręcana. Ma bardzo dobrą pigmentację i jeszcze Wam pokażę tą gąbeczkę, zaprezentuję. Bardzo ładnie rozciera tą kredkę. Zostawia po prostu taką jakby chmurkę kredki. Niestety nie pamiętam ceny tej kredki, ale bardzo dobra jakość właśnie czarnej kredki, jeżeli ktoś potrzebuje wodoodpornej. Kolejnym produktem z Rimmela jest to puder Stay Matte. Na opakowaniu napisali, że wytrzymuje do 5 godzin. Testowałam go i bardzo dobrze się sprawdza. Naprawdę wytrzymuje tyle, ile obiecał producent. Ja mam w odcieniu 01 Transparent. Może zużyłam go dopiero 1/4. Jestem naprawdę zadowolona. Dzisiaj widzę, Rimmel przejął moich ulubieńców, bo oto kolejny właśnie kosmetyk z Rimmela. Jest to tusz do rzęs Extra 3D Lash w odcieniu 003 Extreme Black. Za 8 ml musimy zapłacić 20 zł. Jeszcze Wam pokażę szczoteczkę. Szczoteczka jest silikonowa. Bardzo ładnie porozczesywał moje długie rzęsy, bo trzeba zaznaczyć, że mam długie rzęsy i nie każdy tusz albo szczoteczka je tak ładnie rozczesuje. Nie, żebym się chwaliła, że mam długie rzęsy, ale no niestety czasem to jest zaleta, czasem to jest właśnie wada. Także ten tusz bardzo serdecznie polecam, bo jest naprawdę genialny. Formuła tego tuszu jest naprawdę bardzo dobra.
To już wszystkie kosmetyki. Teraz przejdźmy do akcesorii. Przedmiotem, jaki Wam pokażę z akcesorii, jest to pędzel. Pędzel z Real Techniques. Mam pędzel Shading Brush. Przepraszam, że jest brudny, ale używałam go po prostu do dzisiejszego makijażu. Pędzel właśnie dobrze się sprawdza do nakładania pomadki na usta lub korektora pod oczami, jak i również nakładania cieni i do ich rozcierania. W Polsce możemy go dostać za około chyba 30 zł, jeżeli się nie mylę. Innym przedmiotem z Real Techniques jest gąbeczka Complexion Sponge, również sióstr z kanału Pixie Room. Gąbeczka prezentuje się tak, jest to gąbeczka 3 w 1. Tutaj posiada taki czubeczek, również jest brudna, ale przepraszam Was za to, nie mogę po prostu wypłukać tego podkładu z tej gąbeczki. Prosiłam Was w teście na żywo właśnie podkładu Revlon, abyście mi napisały, jakie macie Wy pomysły na wypłukiwanie tego podkładu, bo naprawdę ja nie mogę sobie w dalszym ciągu poradzić z tym. Troszeczkę się wypłucza, ale niestety ślady po podkładzie czy mocnym korektorze, jak tutaj możecie zauważyć, dalej pozostają. Możemy aplikować nią kremowy róż do polików, jak i korektor właśnie pod oczami lub tą ściętą płaską częścią, jak możecie zobaczyć, możemy aplikować również podkład na twarz. Ta gąbeczka już jest po namoczeniu, podwoiła swoją objętość. Co do konkretnej recenzji właśnie tych dwóch przedmiotów znajdziecie również w teście na żywo podkładu Revlon. Gdzieś tutaj Wam podlinkuję. Teraz przejdźmy do przedostatniego przedmiotu. Przedostatnim przedmiotem jest to szczotka do włosów z Tangle Teezer. Ja mam akurat tutaj wersję Elite. Jak widzicie, troszeczkę inna kształtem. Podobno ma się lepiej trzymać w dłoni. Niestety chyba bym wolała tą tradycyjną wersję Original, bo tam mi niestety non-stop właśnie wypada z ręki. Co do samej szczoteczki, jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo łatwo, jak widzicie, rozczesuje włosy, nawet te najbardziej poplątane po myciu, gdzie niestety ja nie mogę sobie pozwolić rozczesywać włosów normalną szczotką po kąpieli, przez to, że mi właśnie wypadają strasznie włosy. Natomiast ta szczotka jest rewelacyjna, nie wyrywa tych włosów tyle, ile normalna szczotka, a dzięki temu, że właśnie posiada tutaj takie pustki, jest to dodatkowy masaż skóry głowy, także 2 w 1 bym powiedziała. Oczywiście tej szczotki występują różne wersje kolorystyczne. Ja osobiście preferuję kolor czarny. I przejdźmy do ostatniego przedmiotu. Ostatnim przedmiotem jest to spray utrwalający do makijażu z firmy Avon. Jest tutaj 125 ml. Naprawdę bardzo ładnie utrwala ten makijaż na cały dzień. Nie powoduje nic, że makijaż robi się jak skorupa i później pęka. Nic z tego nie zauważyłam. Co do użycia tego sprayu, wystarczy na odległość 20-25 cm rozpylić właśnie spray 2-4 razy, odczekać, troszeczkę osuszyć i makijaż jest gotowy. Kochani, i to już tyle w moich ulubieńcach. Mam nadzieję, że coś Wam przypadło do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu na dole, co dokładnie Wam przypadło do gustu. Również napiszcie, czy miałyście któryś produkt osobiście, czy jakiś produkt osobiście testowałyście i jakie są Wasze odczucia właśnie do danego produktu. Jeżeli lubicie ulubieńców danego miesiąca, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Również o subskrypcji mojego kanału. Będziecie dostawać powiadomienia z moimi nowymi filmikami. A za dzisiaj już Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do następnych ulubieńców miesiąca. Pa!